No i super. Kurczę, oczywiście jest, proszę spojrzeć, pogięty taki kabel, nie chce mi się go rozprątać, bo chcę już to w miarę nagrać. Nie wiem, czy ten mikrofon działa, czy nie, ale normalnie jakby nie działał, to prawdopodobnie słychać tu tak. Tu ktoś się drze, bo po drugiej stronie... O. Tam już coś stoi, będą ocieplać blok z jakiegoś powodu. Ktoś trąbi. Tutaj jak spojrzymy, to non-stop ktoś coś robi, nie? I tak o 7 rano, od 7 rano do godziny 22, 23 albo nawet 24 jesteśmy w Istambule. Dzisiaj praktycznie nic nie robiliśmy, bo nagrywaliśmy i montowaliśmy filmy. No to jest który już dzisiaj, Ewa, dzień w Istambule? Czwarty dzień w Istambule. Mam nadzieję, że jeszcze pójdziemy coś dzisiaj nagrać wieczorem. No i tak, pożegnaliśmy się z Piotrkiem. My jedziemy już jutro w stronę Antalii, gdzie będziemy mieli wolontariat. A co dokładnie, no to w sumie trochę będzie niespodzianka, bo praktycznie tym się będziemy zajmować na tym kanale. No i tak poopowiadamy pewnie coś o ludziach, którzy mieszkają tutaj. Może znajdziemy jeszcze jakichś Polaków. Chłop coś tam mówi. Może znajdziemy jakichś Polaków jeszcze. Będziemy szukać na wybrzeżach Antalii też ładnej plaży, gdzie będzie można odpocząć, tak filozoficznie trochę pomyśleć. No i co, Ewa, byś chciała jeszcze dorzucić? Co jeszcze mamy w planie, zanim wyjedziemy do Antalii w Istambule? Co tu mamy w planie? Ciężko stwierdzić, ponieważ nie do końca ogarnialiśmy, na czym dokładnie nam zależy, więc myślę, że cały plan na zobaczenie tego, co chcemy, ustalimy dzisiaj okryci szatą zmierzchu. W ogóle jak to tutaj wygląda, to można zobaczyć. To akurat kosztowało 80 zł, ale wcześniej mieliśmy kilka dni za 10 euro, czyli 40 zł za dzień. Kibelek wygląda tak. Ja w ogóle przepraszam, że jestem w negliżu, ale jest no 35 stopni, nie? Więc nic, tylko włączyć to i się cieszyć, bo jest chłodna woda. No i tyle, no. Pokoik dosyć skromny, ale fajny. Pijemy tutaj wodę już z filtra, który kupiłem lata temu i sprawdza się. Bardzo polecam taki filtr do wody, jak jedziecie do Azji. Co? To, na co dużo z nas w sumie czeka, to na co ja na pewno czekam. Ewa, wypowiedz się na temat tego, jakie są twoje przemyślenia odnośnie Istambułu. Istanbul, złote miasto, które jest skąpane w słońcu, które jest otwartą bramą dla tysięcy turystów każdego dnia, które jest grubą księgą bogato zapisaną w dzieje historii, która przechodziła z rąk do rąk i której ślady możemy zobaczyć przechodząc ulicami i których możemy dotknąć. Z drugiej strony jest to dla mnie miejsce, które poraża ogromem rynku tekstylnego i to jest chyba doświadczenie, które najbardziej z sobą zabieram. Tego, jak wiele rzeczy znajduje się w tym miejscu, jaki jest przemiał, ile się dokonuje transakcji i ile tych rzeczy potem znajduje się na wielkich masywach tekstylnych w krajach trzeciego świata. No jak w Peru prawdopodobnie, kurczę, potem wyrzucają to stąd potem wyjeżdża do Ameryki Południowej i to tam przypadkowo się podpala, no i koniec. Chociaż kurczę, no po prostu można tutaj też taniej znaleźć odzież, co też z jednej strony spoko, no trzeba sobie jakoś radzić, nie? Jak się z tym bidokiem, co się
zarabia mało. Zapisałam sobie tekst, który swoją drogą mogę przytoczyć, bo on jakoś tak precyzyjnie oddaje te moje przemyślenia. Istanbul. Dzielnice butików. Miasto tonące w tekstyliach. Przechodząc między ulicami, nie sposób uniknąć przeświadczenia, że to właśnie stąd tekstylia kończą, tworząc usypane masywy zużytej odzieży. Osaczone przez kupców, zastanawiasz się, czy jest coś więcej poza tym, co słychać i widać w zasięgu dłoni. Tłok. Idę uliczką. Dzień chyli się ku zachodowi. Kroki stawiam pewnie, choć to dziwne stwierdzenie przy tak rozbieganym wzroku, bo z każdej strony może wyjechać pojazd. Przystaję. Tego się nie spodziewałam. Z wnęki po schodach na ziemię toczy się paczka 80 na 70 centymetrów. Tekstylia. One atakują ludzi. Już nie tyle kolorem, krojem, atrakcyjną ceną, a wagą. W jakim świecie żyjemy? Wzbudza to we mnie wstręt do tkanin, posiadania, kupowania, wymiany. Czuję się winna, przykładając rękę do tego, chociaż sama większość mam z drugiej ręki, z lumpa od kogoś ze śmietnika. Że nie szanuję nazbyt tego, co już mam. Przyświeca mi takie hasło, które jest też tytułem piosenki Grechuty, ocalić od zapomnienia. No myślę, że Ewa wyczerpała temat, co sądzi o Istambule, bo to była i przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. plany na przyszłość. No i zaraz sobie pójdziemy na spacer, tylko zajdzie trochę słońce, żebyśmy mogli się trochę chłodzić, bo w tym momencie chodził wiatrak, no ale z racji tego, że mamy jeden kontakt tutaj, który jest tutaj, no to albo ładujemy laptopa, albo ładujemy kamerę, albo ładujemy no jedną rzecz, nie? Także kończymy. Tutaj. Meczet przepiękny naprawdę. No i tak wyszliśmy na spacer, żeby kurczę trochę odpocząć od tego robienia i siedzenia przed komputerem non-stop. Więc wyszliśmy na taki spacer. Ewa jest tam. No i jutro wyjeżdżamy za Istanbul i będziemy się kierować już dalej w stronę naszego wolontariatu. Także dobrze. Czekaj, Ewa robi trwałą. Jak się czujesz, Ewa? Ewa znowu gdzieś dzwoni. Ewa znowu gdzieś dzwoni. To jest jedyne miejsce chyba w ogóle na całym świecie, gdzie jeszcze działają telefony. Nieprawda, jeszcze jest wiele takich miejsc. No tak, podobno. Wracamy do domu, mamy 2,5 km. Patrz jaki kot.